Good evening, ladies and gentlemen. I said good evening, ladies and gentlemen. But that means dobre wieczór. No. Let me say. No. Good evening, beloved. And that means dobre wieczór, kochani. All right. Well, thank you, Mirek, for your welcome. Dziękuję, Mirek, za twoje zaproszenie. It's a pleasure to come back to Poland for the third time. Jest przyjemnością być trzeci raz w Polsce. I was here about 19 years ago in Zatonia. Byłem tutaj w Polsce 19 lat temu w Zatonii. And then I was here 2 years ago. I byłem znowu 2 lata temu. And we did this series at Jelena Góra. I przedstawiliśmy tą serię wykładów w Jeleniej Górze. So we're very happy to come back and at the request of Bydgoszcz. A więc cieszę się, że mogę być tutaj w Bydgoszczy, że zaproszono mnie. To share it with you all here. Aby się podzielić z Państwem właśnie tym wszystkim. Now I want to remind you that Amazing Discoveries is a series of presentations. Ja chciałem Państwu przypomnieć, że ta seria wykładów, niesądzone, prawda, odkrycia, to jest seria wykładów. All right. So I'd like to be able to share all the wonderful information just in one lecture. Ja nie jestem w stanie podzielić się z tymi wspaniałymi wszystkimi informacjami tylko w jednym wykładzie. But I can't do that. Nie mogę tego zrobić. So we're going to do it over 2 weeks. Zrobimy to w ciągu 2 tygodni. And I hope you can come to every single meeting. I mam nadzieję, że przyjdziecie na każde pojedyncze spotkanie. It reminds me a little story, a funny little story I once heard. To przypomina mi taką ciekawą, śmieszną historię. There was a certain church minister sent to a new district. Był taki szczególny jeden pastor, który, prawda, był przeznaczony do nowego kościoła. So he advertised throughout the whole town about his opening address on a Sunday morning. I on ogłosił, prawda, publiczności w sposób, że będzie nowym pastorem w tej okolicy. And so he turned up on Sunday morning. I on przyszedł do kościoła w niedzielę rano. And in the venue, only one old farmer turned up. I w tym kościele znalazł się tylko jeden stary farmer. There was no one there. Nikogo nie było. Just one old farmer. Tylko jeden stary farmer. And the young minister thought, well, something's happening with the advertising. I ten młody pastor mówi, coś się stało, prawda, z tymi ogłoszeniami. People didn't know this was my opening address. Na pewno ludzie nie wiedzą, że to jest ten adres właściwy. So he went down to the old farmer and he said, A więc podszedł do tego farmera i powiedział, look, something's happened. słuchaj, wiesz, co się stało? Why don't we just have a little talk together? Dlaczego nie porozmawiamy sobie tak razem? And then you can go home and come back next week when all the people are here. I przyjdziesz następnego tygodnia, kiedy będą wszyscy ludzie. And the old farmer looked him up and down. I ten starszy farmer popatrzył się od niego od góry do dołu. And he said, listen here, young man. I powiedział, słuchaj, młody człowieku. When I go down to feed the chickens, Kiedy ja idę karmić moje kury, with a bucket full of feed, z wiaderkiem pełnym jedzenia, and only one chicken turns up, i tylko jedna kura przyjdzie, I still give him a feed. to ja dalej ją nakarmię. So the young man thought, well, okay, maybe I'll do my address. A więc ten młody pastor pomyślał, może ja jednak powinienem powiedzieć te kazanie. It'll be practice for next week when all the people come. Co najmniej będę praktykował na następny tydzień. So he talked for 2 hours. I mówił przez 2 godziny. And after he finished, he went down to the old farmer. I po tych 2 godzinach, kiedy skończył, podszedł do tego farmera. He said, how did I do? I powiedział, no jak było? And the old farmer looked him up and down. A ten farmer patrzył od góry do dołu na niego. And he said, listen here, young man. I mówi, słuchaj, młody człowieku. When I go down to feed the chickens, Kiedy ja idę karmić kury, with a bucket full of feed, z pełnym wiaderkiem jedzenia, and only one chicken turns up for a feed, i tylko jedna kura przyjdzie, aby się najeść, I don't give him the whole bucket. ja nie daję jej całego wiaderka. So we're not going to give you the whole bucket tonight. A więc nie damy Państwu całego wiaderka dzisiaj wieczorem. Well, I promise you, over the next 2 weeks, Ale obiecuję Państwu, że przez te 2 tygodnie we will. to zrobimy. So let's begin. A więc zacznijmy. Now this evening, I want to take you down Dzisiaj wieczorem chciałbym Was zabrać to one of the oldest civilizations on earth, do jednej z najstarszych cywilizacji na Ziemi. the land of Egypt. Do ziemi egipskiej. A land of massive pyramids, To jest ziemia masywnych piramid. mighty pharaohs,
wielkich faraonów. It's a land where I saw divine predictions fulfilled. Gdzie ja widziałem wypełnienie się boskich obietnic. A land where kings were gods. Gdzie królowie byli bogami. And gods were kings. A bogowie królami. Now Egypt has been for over a century. Egipt trwał przez wieki. An archaeologist's paradise. Dla archeologów to był raj. For after 4,000 years, its ruins and mighty temples still stand. Przez te ruiny tych wielkich świątyń dalej są. And its giant monuments can be seen from over half a kilometre away. I te potężne, prawda, postumenty, te posągi widać z dalekiej odległości. Sorry, over 50 kilometres away. Mówi ponad 50 kilometrów. Its monuments have nearly defied the corroding tooth of time. Praktycznie te monumenty, te pomniki, czas ich po prostu nie niszczy. Now Egypt is fascinating for a number of reasons. Wiecie, Egipt fascynuje z wielu powodów. Now firstly, it is the oldest continually inhabited country in the world. Przede wszystkim jest to najdłużej zamieszkała albo zamieszkałe miejsce na świecie. It is a country that has the longest line of kings of any nation in the world. W Egipcie była najdłuższa linia królów, która panowała na ziemi. Egypt was even old when Christ was on the earth. Egipt był, prawda, zanim Chrystus był na ziemi. Now when you think of Egypt, Kiedy myślimy o Egipcie, what do you first think of? o czym na początku myślicie? By the way, how many have been to Egypt? A tak naprawdę kto był w Egipcie z Państwa? Anyone? Wielu? Yeah. Ja było paru. Wonderful. Pięknie. But when you go to Egypt, what do you first think of? Kiedy przyjeżdżacie do Egiptu, co pierwsze zauważacie? It's hot. Very hot. Bardzo gorąco. It's hotter in Qatar. Gorąco też jest w Katarze, nieprawdaż? What do you think of first about Egypt? O czym myślicie pierw, jeśli o Egipcie myślicie? Yeah, the pyramids. Piramidy, oczywiście. But when you actually have been to Egypt, Ale kiedy jesteście naprawdę w Egipcie, what you bring back with you to, co przynosicie ze sobą, is a lasting memory of Cairo's traffic. to zapamiętujecie ten ruch uliczny w Kairze. Because every hour is peak hour. Każda godzina to jest ta godzina szczytu. Greater Cairo is a crowded city. Wiecie, Kair to jest tak zaludnione miastem. Over 20 million people. Tam mieszka ponad 20 milionów ludzi. It's growing at a rate of about 500,000 every year. I to miasto rośnie 0,5 miliona rocznie. There are 40,000 people Jest 40 000 ludzi for every square kilometre na każdy kilometr kwadratowy. in the Greater Cairo area. Właśnie w rejonie Kairu. And all kinds of transport, ancient and modern, Wiecie, i różnego rodzaju transport, taki nowoczesny i ten starodawny, are jostling for position on its crowded streets. wiecie, i każdy z nich walczy o pozycję, aby przetrwać na tej drodze. And even camels plod along next to their modern counterparts. Even what? Camels. Nawet wielbłądy, prawda, można zobaczyć na ulicy, kiedy właśnie idą sobie spokojnie. And at night, you drift off to sleep I w nocy, kiedy chcecie spać, to the tune of millions of car horns being beat all over the city. i słyszycie właśnie te sygnały, miliony samochodów, które, prawda, ciągle hałasują. It doesn't matter what time of the night. Niezależnie o której godzinie w nocy. 2 a.m. in the morning, Druga w nocy, na ranem, 3 a.m. in the morning. trzecia rano. It's always busy and they're always beeping their horns. Zawsze te drogi są zajęte i wszyscy trąbią. There's something wrong with those people. Co jest złego z nimi? Co się nimi dzieje? Well, I've been to Cairo a few times, Byłem w Kairze kilka razy. and from any high point in the city, Z każdego najwyższego punktu you can look out and see the great pyramids rising up. możecie widzieć, jak te wyrastają piramidy, jak one po prostu przemieszczają wszelkie budynki. Out of the desert sands. I one oczywiście są zniesione na tym piasku pustynnym. Now they've discovered so far 77 pyramids in Egypt. Jak do tej pory odkryto 77 piramid w Egipcie. The largest of the Egyptian pyramids is the Pyramid of Khufu Największa piramida to jest Khufu. of the 4th Egyptian dynasty. To jest piramida czwartej dynastii. Now it's located on the Giza Plateau, just on the outskirts of Cairo. Ona jest na płaszczyźnie Gizy, to jest niedaleko właśnie, prawda, Kairu. On the west bank of the Nile. Na zachodniej stronie Nilu. That pyramid is one of the 7 wonders of the ancient world. Ta piramida jest jeden z 7 cudów świata. And it's the only one left. I jedynie przetrwała. Now these 3 giant
pyramids Te trzy potężne piramidy were built by Pharaoh's Menkore, były zbudowane przez faraona Menkore, Khafre and Khufu Khafre i Khufu, of the 4th dynasty. czwartej dynastii. They're more common Greek names, Mają też, prawda, greckie nazwy? Mycerinus, Kefren, or Cheops. Właśnie tak. Now, a dynasty is where the throne remains in the family line. Wiecie, dynastia to jest to, kiedy ktoś zostaje na tronie. It's just passed down from generation to I generation rozwiązywana jest ta władza z generacji na generację. until a new dynasty takes over. Aż nowa dynastia przejmie władzę. And according to biblical history of ancient Egypt, I według biblijnych prawda, sprawozdań starożytny Egipt, there are 31 dynasties covering around 1,800 years of antiquity. panowało 31 dynastii, które trwały przez 1800 lat. Now, these giant pyramids were built as tombs Te wielkie, gigantyczne piramidy były budowane jako grobowce, to bury their god kings. aby tam pogrzebać, jak twierdzono, bogów królów. They're the biggest gravestones you'll ever see on earth. Wiecie, to są takie największe grobowce na ziemi. The pyramid of Khufu is 4,000 years old. Ta największa piramida Khufu ma 4000 lat. And the base of the pyramid is 13 acres. A baza tej piramidy jest 13 akrów. It is still one of the mightiest structures ever raised by man. To jest największa konstrukcja budowlana, jakąkolwiek człowiek wzniósł na ziemi do tej pory. It dominates the landscape. Ona przewyższa, panuje nad wszelkiego rodzaju, prawda, zabudowaniami. And it just defies the imagination. I ona po prostu zdumiewa swoją potęgą. Originally, it rose up 160 meters above the desert sand. Oryginalnie ona wznosiła się na 160 metrów ponad poziom morza. And that pyramid remained the tallest building in the world for 3,000 years. I ta piramida była przez 3000 lat największym budynkiem na świecie. It was only in the year 1300 Jedynie w XIII wieku that the spires of the Lincoln Cathedral in the United Kingdom exceeded it in height. Could you repeat again? The spires on the top. A więc te wieże, prawda, tej katedry przewyższały wysokość, prawda, katedry Lincoln. Now the base, it forms a perfect square. Ten fundament tej, prawda, piramidy był doskonałym kwadratem. Each side of the pyramid is 230 meters in length. Każda szerokość jest 230 metrów. And they are aligned exactly due north, south, east and west. Jest dokładnie prawda, położona w stosunku do wszystkich szerokości geograficznych. It is constructed so precisely Ona jest skonstruowana tak dokładnie, that no measurement is out more than 3/4 of an inch. że ta paratolerancja niedokładności jest 1/3 incza, a inch ma 2,5 cm długości. Now it's estimated that the pyramid consists Oblicza się, że ta piramida zawiera of some 2,300,000 blocks of stone, 300,000 blocks of stone. 2,300,000 bloków takich kamiennych. Each stone 2.5 tons in weight. Te bloki ważą przeważnie 2,5 tony. And some of the big granite stones around the tomb chamber up to 15 tons. A niektóre granitowe, potężne głazy do 15 ton. Now it's estimated that 5.5 million tons of limestone. Przypuszcza się, że 5,5 miliona takich kamieni papiernych, 8,000 tons of granite, 8,000 ton granitu, 500 tons of mortar 5,000 zaprawy, was used in the construction of the Great Pyramid. trzeba było, aby zbudować taką piramidę. When you go into the tomb chamber, Kiedy idziecie do tego, prawda, miejsca pochówku, the granite stones fit so closely together, te kamienie granitowe są tak dopasowane do siebie, you couldn't stick a hair or a needle between them. nie możecie pomiędzy nich włożyć ani włosa nawet, ani igły nawet. Now, to give you an idea how much stone was used in these three pyramids on the Giza Plateau, Jeszcze mam dać Państwu takie pojęcie, jak potężna ta piramida, co się mogłoby zmieścić w tej piramidzie. if just the Great Pyramid of Khufu, if it was hollow, Gdyby ta wielka piramida Khufu była pusta, it could swallow up ona by pomieściła the Great Mosque of Cairo, wielki meczet w Kairo, St. Paul's Cathedral in London, katedrę Świętego Pawła w Londynie, the Colosseum in Rome, Koloseum w Londynie, w Rzymie,
St. Peter's Cathedral in Rome. Kościół Świętego Piotra w katedrze w Rzymie. The Notre Dame Cathedral in Paris. I katedrę Notre Dame w Paryżu. And still have room to throw in a few more buildings. I jeszcze by tam było miejsce na jeszcze więcej budynków. It's hard to imagine the size until you're standing right in front of it. Wiecie, nie możecie sobie wyobrazić tej wielkości, póki nie staniecie przed tą piramidą. Now you can see the limestone casing on the tip of Khafre's. Możecie Państwo zobaczyć na samej górze, na czubku piramidy, prawda, pozostałości kamieni wapiennych. There was once glistening white Tura limestone. Kiedyś to była, ta piramida była ułożona właśnie takim świecącym wapiennym kamieniem. That once encased all three pyramids. Które pokryte były wszystkie trzy. So in its original glory, it must have looked absolutely beautiful. Możecie sobie wyobrazić tą chwałę tych piramid, które wyglądają naprawdę wspaniale. Well, I thought I'd go down inside and have a look in the tomb chamber. Ja starałem się, jak to wyglądać będzie, kiedy bym wszedł do środka. So I had to walk along a long, narrow passageway. A więc szedłem tym takim długim korytarzem w dół. You can't stand up in it. Nie możecie stanąć tam po prostu wyprostowany. So I was bending down, going along like this. Musiałem się zgiąć i iść taki pochylony. And after about 100 meters or so, po jakichś 100 metrach albo może więcej, there's a spot where you can stand up. Są takie miejsca, że możesz się wyprostować. Then you bend over again, you go another 100 meters or so. I znowu musisz się pochylić i iść przez 100 metrów i po prostu w tej pozycji. And after a back-breaking walk into the tomb chamber. I wiecie, po takiej, prawda, morderczej, prawda, takim morderczym spacerku do tego miejsca pochówku tego faraona. You finally get to see what's inside. W końcu patrzycie, co odkrywacie tam na miejscu. And you want to know what I saw? Wiecie, co zobaczyłem? Nothing. Nic. Because all the tombs of Egypt have been robbed by grave robbers. Dlatego, że wszystkie, wiecie, trumny albo te sarkofagi zostały rozkradzione przez złodziei. Except that of the boy king Tutankhamun. Z wyjątkiem jednego grobu Tutankhamena. We'll talk about him in a minute. Za chwilę będziemy o nim mówić. But what about the lifestyle of the ancient Egyptians? Ale co ze stylem życia w Egipcie, w starożytnym Egipcie? How did people live 4,000 years ago? Jak ludzie żyli 40 lat temu tam? Everyday life in ancient Egypt takie codzienne życie w Egipcie was in many respects extremely modern. Z wielkim respektem trzeba powiedzieć, że było bardzo nowoczesne. Do you know, in the tombs of Egypt they found zip fasteners. Wiecie, że w grobowcach egipskich znaleziono zamki błyskawiczne? We think we're modern, having zips in clothing and bags. My myślimy, że jesteśmy nowocześni, że mamy, prawda, zamki w zamkach, w portkach czy prawda, w torebkach. They go back 4,000 years. One już 40 lat temu istniały. They had artificial wigs and boomerangs. Wiecie, oni mieli, prawda, peruki i mieli bumerangi. I saw there an Egyptian lady and she was wearing an artificial wig. Ja widziałem egipską kobietę, która właśnie nosiła taką właśnie perukę. And I saw another mummy of an Egyptian lady. Widziałem również mumię egipskiej kobiety. She had her hair raised and dyed. Ona miała włosy natapirowane. And you know, the dye was still in her hair. Dye, what do you mean dye? The hair dye. Don't you hair dye your hair? You should, it's great. Yeah, I don't. Więc ona miała farbowane włosy również także. Yeah. Come on ladies, if you dye your hair, show me your hands. Kobiety, pokażcie mi, kto farbuje swoje włosy. Who does it? Kto nie? I do. Nie. Ja robię to. Well, she had her hair raised and she had hair dye. A więc ta kobieta miała właśnie ta mumia tej kobiety miała właśnie włosy wytapirowane i po prostu jeszcze miała farbowane. And she had her hair permanently waved. I ona miała te włosy też w loki, prawda, pokręcone. And the wave was still in her hair. I te loki dalej były. I call that a permanent wave. Wiecie, to były naprawdę na dobrze zrobione. Still there after thousands of years. One przetrwały tyle tysięcy lat. Egyptian ladies were just like some of the girls today. Egipskie kobiety były podobne jak dzisiaj niektóre z nas. I saw them down the street today. Ja widziałem je na ulicy dzisiaj. Wearing skin-tight clothing, body hugging clothing. Wiecie, one nosiły takie obcisłe, prawda, ubranie, spodnie, podkreślające kształty ciała. And they loved perfume and you know, sitting in front of the mirror. Wiecie, one kochały perfumy i lubiały też spędzać czas przed lustrem.
They had stone vaporizers and atomizers for perfume. Wiecie, one miały różnego rodzaju, prawda, perfumy, które, prawda, były szczególne dla używania. They had little nail scissors and Miały też również takie maleńkie nożyczki do paznokci. and tweezers for plucking out unwanted hair. Pincetki, żeby usuwać jakieś włosy. They plucked their eyebrows and they blackened them. Wiecie, one usuwały, prawda, sobie włosy z brwi, prawda, rzęsów i malowały również. They painted their lips. One już miały również lipstyk do malowania ust, szpinka. They put rouge on their cheeks. Również sobie robiły, prawda, policzki rozżółwiły. They painted their fingers and their toenails red. Również malowały swoje, prawda, paznokcie. And they loved to wear jewelry. I kochały też, prawda, biżuterię. No difference, is it? Jakaś różnica jest? Same today. Dzisiaj to samo jest, prawda? Now I visited the Phronic village in Cairo. Ja odwiedziłem pewną wieś, prawda, niedaleko, prawda, Kairu. This is a place that shows tourists what life was like in ancient Egypt. Tam pokazywali właśnie, w jaki sposób przebiegało życie w Egipcie. So I was trying to get this girl here to smile for me. Ja próbowałem, aby ta dziewczyna uśmiechniała się do mnie, And she just wouldn't smile. ale ona się nie uśmiechała. I took several photos and just she had this. Ja zrobiłem kilka zdjęć po prostu, żeby z uśmiechem, żeby było. She wouldn't smile at all. A nie chciało się uśmiechnąć. Then at last I had an idea. A w końcu pomyślałem sobie, mam pomysł. I said, listen here, you. Słuchaj, powiedziałem, You look as beautiful as Nefertiti. ty wyglądasz tak pięknie jak Nefertiti. And that made her smile. I wtedy się uśmiechnęła. Because the Nefertiti, Dlatego, że Nefertiti, the wife of Pharaoh Ignaton, żona faraona was Eknatona, a very attractive lady. była naprawdę atrakcyjną kobietą. If this bust of her in the Egyptian Museum in Berlin is accurate. Jeżeli to jest prawdą, co tu widzimy. Now Nefertiti, no doubt, liked sitting in front of the mirror a long time. Nefertiti na pewno spędzała dużo czasu przed lustrem. She had a cosmetic box there. Ona miała tam takie, wiecie, kosmetyczne pudełka. And gentlemen, nothing has changed in 4,000 years. Panowie, nic się nie zmieniło od 4000 lat. The ladies still hold up in the bathroom. Kobiety zawsze spędzają czas właśnie w łazience. You know, in the tombs they found 15 different shades of lipstick for the ladies to use in the afterlife. Wiecie, w tych grobowcach znaleziono 15 różnego rodzaju szminek. We think we're modern with all these A things. my myślimy, że jesteśmy nowocześni w tych sprawach. They're just coming back into fashion. My po prostu wracamy do dawnej mody, nie prawdaż? You know, they had folding chairs. Mieli składane krzesła również. They excelled in the arts and the crafts. Oni byli naprawdę bardzo zaangażowani w różnego rodzaju artystycznych wyrobach. Their textile industry was second to none. Wiecie, te tekstylne, prawda, produkty były najlepszej jakości. Even the Bible speaks of the fine linen of Egypt. Nawet Biblia mówi na temat, prawda, tego wspaniałego lnu egipskiego. You know, they pulled a cloth out of Tutankhamun's tomb. Oni zbadali, prawda, materiał z grobu Tutenchamena. That is made of some of the finest linen known. I on jest uczyniony z najlepszej jakości lnu. Now, common fabric in Egypt was 37 to about 50 threads per inch. Wiecie, taki przeciętny materiał, prawda, lnu jest 37 do 50 oczek na centymetr, na inch, to jest 2,5 centymetra. But the cloth they pulled out of Tutankhamun's tomb A ten materiał, którego wyjęto z grobowca Tutenchamena, was woven at over 200 threads to the inch. tam było 200 oczek w tej area incha. And even today, Egyptian linen is considered some of the fine linen of the world. Nawet dzisiaj uważa się, że len z Egiptu jest jeden z najlepszych produktów na świecie. But Egyptologists have told us Ale egiptolodzy mówią nam, that in ancient Egypt, że w ten starożytny Egipt they could weave fabric oni mogli zrobić, prawda, ten materiał, at over 540 threads to the inch. który zawierał 540 oczek w tym kwadracie 2,5 cm. Fine linen. Niesamowity, bardzo dobrej jakości len. We know that they had surgeons My wiemy, że oni przeprowadzali operacje, who performed rudimentary brain operations. Gdzie praktykowali po prostu różne rodzaje na mózgu. They found a skull
Oni znaleźli nóż operacyjny, that had a square section of the skull removed. który przeprowadził operację pewnej sekcji, prawda, czaszki. We don't know why. My nie wiemy dlaczego. But then the section of skull was put back. Ale później ta sekcja, ten kawałek, prawda, tej czaszki była potem włożona z powrotem. And the bone had started to grow again. I ta czaszka dalej rosła. So they were able to do that. A więc oni byli w stanie zrobić to. They even filled their teeth with gold fillings. Oni nawet, dentyści mieli, prawda, wypełniali plomby złotem. Just like you do when you go to the dentist today. Tak samo jak dzisiaj, kiedy idzie do dentysty. They had engineers who harnessed the Nile for agriculture. Oni mieli, prawda, could you repeat it again? They used the water of the Nile for agriculture. Yeah. Oni używali, prawda, wody z Nilu, aby nawadniać, prawda, pola. And Egypt was known as the granary of the world. I Egipt był znany jako, prawda, spichlerz narodu. They made multi-grain bread. Oni mieli różnego rodzaju chleb. They kept beehives for honey. Oni mieli też, prawda, pszczółki. I can just imagine 3,000 or 4,000 years ago they woke up and had toast and honey for breakfast. Wyobraźcie sobie, budzicie się rano 4000 lat temu czy 4000 lat temu i macie śniadanie z chlebem z miodem. You know, in ancient Egypt they had umbrellas just like we use today. W Egipcie mieli również parasolki, tak jak my dzisiaj mamy. Not to keep the rain off, nie dlatego, że deszcz padał, but the sun. Ale że słońce było. Because it's unbearably hot. Dlatego, że tam jest tam niesamowicie jest gorąco. And practically never rains in Egypt. I tak praktycznie to nigdy nie pada w Egipcie. That's the reason why you could throw your boot down in the soil of Egypt. I dlatego też to jest powód, że kiedy rzucicie but stary, prawda, czy jakkolwiek na piasek w Egipcie, come back 200 or 300 years later. Przyjdziecie 200-300 lat później. If you could live that long. I on tam będzie jak długo trwał. Put your boot back on. I możecie mieć swój but. Because whatever goes into the sand of Egypt, cokolwiek padnie do piasku w Egipcie, is preserved forever. Jest zabezpieczone na zawsze. There's no moisture. Dlatego, że tutaj nie ma wilgoci. Yeah, they invented a system of writing and numerics. Wiecie, Egipcjanie wynaleźli pisownię, alfabet i, prawda, znaczy liczby. And hieroglyphics. Hieroglify również. And they wrote all over their tombs. I one są po prostu opisane tymi znakami wszystkie grobowce. And that's why scholars know so much about ancient Egypt today. Dlatego naukowcy tak bardzo dużo wiedzą na temat Egiptu i życia w Egipcie. In fact, we know today more what happened in Egypt 3,500 years ago. Tak naprawdę to my o wiele więcej wiemy, co się działo w Egipcie 3-4 tysiące lat temu, than what happened in Britain, say, just 500 years ago. Niż w Anglii 500 lat temu. Because they are prolific writers. Ze względu właśnie na tą pisownię, na te kalogryfy. Yet for centuries, przez wieki, travelers and treasure hunters, wiecie, ci, którzy podróżowali, ci, którzy szukali różnego rodzaju skarbów, and researchers, they went down into Egypt. Ci, którzy poszukiwali czegoś, szli do Egiptu. But no one could read the mysterious writing on the walls and tombs. Ale nikt nie umiał odczytać tych właśnie dziwnych napisów i tych rysunków na ścianach i na tych grobowcach. That is until the famous discovery of the Rosetta Stone. Aż do momentu, kiedy znaleziono ciekawy taki kamień z Rozety. Now, in 1798, w 1798 roku Napoleon Bonaparte had invaded Egypt. Napoleon Bonaparte najechał Egipt. And from a military point of view, his invasion was a failure. Wiecie, z punktu militarnego to była porażka kompletna. But he took with him 120 French scholars and artists to record what they saw. Ale on wziął ze sobą 120 uczonych i różnego rodzaju naukowców, ażeby po prostu badać Egipt. And at a small village called Rosetta, i w małej wiosce, która nazywa się Rosetta, on the western delta of the Nile, na zachodzie, prawda, w delcie Nilu, his soldiers came across a black basalt stone. Jego żołnierze znaleźli taki czarny bazaltowy kamień. That was trilingual, that is written in 3 scripts. I on był zapisany 3 różnymi rodzaju językami. Now this is it in the British Museum. I on w tej chwili znajduje się właśnie w brytyjskim muzeum. At the top it's written in the Egyptian hieroglyphs that no one could read. Ta górna część była zapisana hieroglifami egipskimi. Nikt nie umiał jej odczytać. And in the middle it was another Egyptian script called Demotic. A druga część była w języku demotyk, też nikt nie umiał go czytać.
And at the bottom it was in Greek. A na samym dole był w języku greckim. Well, everyone could read Greek. I każdy umiał czytać grecki. So they assumed it was the same thing, just told in 3 different writings. I domyślili się uczeni, że to jest to samo pismo, tylko w 3 różnych językach. And so the French scholar Jean-François Champollion A więc francuski uczony Champollion worked on this for 20 years. pracował nad tym szyfrem przez 20 lat. And finally he announced he had unlocked the mysterious writing of the hieroglyphs. I w końcu obwieścił światu, że rozszyfrował właśnie te dziwne hieroglify. And from now and today I dzisiaj they could read the hieroglyphs as easily as you read your morning newspaper. możecie czytać hieroglify tak jak poranną gazetę. Now, while our group was down in Cairo, our tour group was in Cairo, kiedy grupa moja była w Kairze, I asked our guide if he could show me where the ancient city of Memphis was. ja poprosiłem mojego przewodnika, żeby mi pokazał, gdzie był Memphis. And he showed me on the map. I on pokazał mi na mapie. So we'll have a look at it today. A my będziemy tam dzisiaj to oglądać. Mówi. Now, Memphis was once the proud capital of ancient Egypt. Memphis był kiedyś dumnym miastem Egiptu. It's about 20 kilometers south of Cairo on the River Nile. Około 20 km od Kairu, nad brzegiem Nilu. And this city, Memphis, was the capital of Egypt. Te miasto Memphis było stolicą Egiptu. In the days of the biblical patriarchs. W czasach biblijnych patriarchów. Yeah, Abraham, Jacob, Joseph, Moses. Abraham, Jakub, Józef. This is where Egyptian history began. Tam się właśnie rozpoczęła historia Egiptu. Memphis was founded by Menes. Memphis był znany dla wielu. He was the first Egyptian king to unite both Upper and Lower Egypt. Że po prostu pierwszy król, faraon Egiptu połączył dolny i górny Egipt razem. And in its time it was the greatest city in the world. I to był czas, kiedy to było najpotężniejsze miasto na świecie. And it continued to be the capital of Egypt for over 500 years. I one było przez 500 lat stolicą Egiptu. It was known as the great temple city of Egypt. Było to miasto znane z potężnych świątyń. Now I was looking forward to seeing the mighty ruins of Memphis. I ja czekałem na to, jak zobaczę te piękne, potężne świątynie. Because when you go down to Luxor, Wiecie, kiedy jedziecie do Luxor, the capital of Egypt in the later dynasties, the 18th dynasty, to była stolica 18 dynastii, późniejszej dynastii w Egipcie. you have down there some of the greatest temple ruins in the world. Tam macie najpotężniejsze, najpiękniejsze ruiny świątyń na świecie. And these photos are from the Karnak Temple in Luxor. I tu są właśnie pokazane ruiny w Karnak, w Luxorze. And so I expected, when I went to Memphis, Ja oczekiwałem, że kiedy pojadę do Memphis, the capital of Egypt during the great early dynasties that built the great big pyramids, do miasta, gdzie on był stolicą największej, potężnej dynastii w Egiptu, that I would see and photograph magnificent ruins. ja będę widział, będę zrobił zdjęcia niesamowitych ruin. So our guide took us on the drive. A więc nasz przewodnik wziął nas na wycieczkę, He got me out of the car, wziął mnie do samochodu, and he pushed me out into this field. In the field here. I on prawie, kiedy mnie po prostu, wiesz, kiedy wypuścił mnie z auta, kazał mi wyjść z auta i kazał mi iść na te pole. He said, take your photos. Mówi, weź sobie zrób zdjęcie. This is Memphis. To jest Memphis. I said, you're joking. A mówię, żartujesz. He wasn't joking. On nie żartował wcale. Memphis is gone. Memphis po prostu nie istnieje więcej. There's hardly a trace of it anywhere. Nie ma praktycznie śladu po nim. One needs then to ask an obvious question. Oczywiście tu przychodzi takie szczególne pytanie. Where have all the idols, Gdzie są te bożki? all the images, Te wszystkie, prawda, posągi? and all the mighty remains of Memphis gone? I te wszystkie potężne rzeczy, które, prawda, gdzie one po prostu odeszły? Well, they took us into this small museum enclosure. A więc oni wzięli nas do takiego małego muzeum, które tam powstało. And our guide said, well, this is all that remains of the once proud I capital. ten przewodnik powiedział nam, to co zostało z tego Memphis potężnego. Precious little to look at. To możecie zobaczyć, to co widzicie, to jest to najdrogocenniejsze. Just a few broken blocks of stone. Trochę połamanych kamieni. Hardly anything worth taking a photo of.
nie było naprawdę sensu robić nawet zdjęcia tego. My friend was sitting here wondering just where in all the earth Memphis has gone to. Mój przyjaciel siedział i zastanawiał się, gdzie ten wielki Memphis po prostu odszedł. Well, to give tourists something to photograph, A więc, żeby turyści mieli co fotografować, they dragged in this statue of Queen Hatshepsut. oni tam po prostu sprowadzili, prawda, ten posąg królowej Hatshepsut. This was brought in from 120 kilometers away. Oni to sprowadzili 120 km gdzieś z odległości 120 km. Because the stone statues of gods and god kings are gone from Memphis. Dlatego, że wszystkie te posągi, różnego rodzaju postacie bogów, wszystkie zostały po prostu gdzieś zabrane stamtąd. Now in a building nearby, a niedaleko tego miejsca you can see this colossal statue of Ramesses II. Możecie zobaczyć potężny pomnik, prawda, Ramzesa Wielkiego, who was the greatest pharaoh that ever lived. Który był największym faraonem, kiedykolwiek żył. And he ruled in the 19th dynasty. I on pochodził z XIX dynastii. Now it's not surprising to see a great big statue of Ramesses. I nie jest to zdziwieniem, że oglądamy jego potężny posąg. Because he erected statues of himself all over the country. Dlatego, że on po prostu zbudował albo kazał zbudować wszędzie, w całym kraju, w całym Egipcie swoje posągi. In fact, he had over 500 statues of himself erected across the country. A tak naprawdę kazał zbudować ich ponad 500 posągów. He's known as history's most egotistical ruler. Historia mówi o nim, że on był najbardziej egoistycznym panującym. Now do you know, Ramesses the Great had 92 sons and 106 daughters. Czy wiecie, że Ramzes miał 92 synów i 106 córek? And if that doesn't make a man great, I don't know what does. Jeżeli to nie czyni mężczyzny wielkim, to ja nie wiem, co może uczynić. Not all of the same wife, of course. Oczywiście nie tak samo myślą żony, nie, prawda? Czy na ten temat. Now here's a statue, this is just the feet of Ramesses. Wiecie, to jest tylko noga Ramzesa. And next to that is the statue of his wife. A obok z boku stoi jego żona. Nefertari. So Ramesses the Great thought himself a little bit greater than his wife. Wiecie, Ramzes myślał o sobie coś więcej niż był. All she got was a little statue next to his feet. Wiecie, a ona jest tutaj przedstawiona jako mała figurka obok jego nogi. But Ramesses wouldn't have felt so great. Ale Ramzes nie czułby się tak wielkim, if he knew what happened to his mummified body, gdyby wiedział, co się stanie z jego ciałem zmumifikowanym. In recent history. Oczywiście w współczesnej historii. You see, they wanted to ship the mummy of Ramesses off to London. Wiecie, jednego razu próbowano wywieźć, prawda, jego mumię do Londynu. You know, for some examinations that might help to better preserve his body. Aby po prostu zegzaminować, prawda, przebadać jego tą mumię i żeby bardziej zabezpieczyć ją. So they took his mummy down to the docks in Cairo. A więc wzięli ją do portu, aby przewieźć tą mumię do Anglii. To ship him off to London. Aby popłynęła do Anglii. Well, the clerk down at the docks in Cairo. A więc ten urzędnik, który, prawda, miał zapisać, co przewozi, prawda, łodzią. He'd never shipped a mummy off before. Nigdy nie przewoził, prawda, mumii. And he had no category. On nie wiedział, gdzie prawda, jaką kategorię zaliczyć to właśnie ten ładunek. To identify shipping off a mummy. W jaki sposób właśnie zapisać, że przewozi mumię. So the closest category he could find. I tak najbardziej zbliżoną kategorią było dla niego. Was dried fish. To sucha ryba. So the greatest pharaoh that ever lived. A więc ten największy faraon, który kiedykolwiek żył na ziemi. Was packed off and shipped to London as dried fish. Był zapakowany, prawda, i przewieziony jako sucha ryba do Londynu. Niesamowite. But the great Egyptian capital of Memphis today is gone. Ale ta wielka stolica Memphis, Egiptu, po prostu zniknęła. The images of stone are gone. Te wszystkie wielkie posągi zginęły. Place is hardly worth a visit. I te miejsce naprawdę jest trudno nawet zobaczyć na mapie. In the 7th century after Christ, 7 wieków po Chrystusie, when the Arabs conquered Egypt, kiedy Arabia pokonała Egipt, they took the stone from old Memphis. Oni wzięli te kamienie z Memphis and they used it to build Cairo. I wzięli, aby zbudować Kair. Whatever else was left of old Memphis,
Cokolwiek zostało z Memphis, is buried under tons of Nile silt. zostało to pogrzebane pod, prawda, mułem Nilu. Hardly anything has been excavated. Bardzo trudno cokolwiek tam do czegokolwiek dotrzeć. And no traces of its original palace or temples have ever been found. I nie ma śladu po tych oryginalnych pałacach i świątyniach, które tam były kiedyś. You know, when I went to Memphis, I couldn't help but marvel at what I was seeing or not seeing. Wiecie, ja nie mogłem się nadziwić, kiedy byłem w tamtym miejscu, co się stało. Because it reminded me of what one of the old Hebrew prophets had to say about this great capital of Egypt. Dlatego, że to przypomniało mi o jednym z takich potężnych proroctw, które było powiedziane na temat Memphis. Ezekiel was a biblical prophet in the 6th century BC. Ezekiel był prorokiem, który, prawda, żył when he was In the 6th century before Christ. 6 wieków przed Chrystusem. And he wrote this when Memphis was still a mighty city. I on napisał, kiedy Memphis był niesamowitym, przepięknym miastem. This is what he said. I to, co on powiedział: zniszczę bałwany i położę kres bożkom Now, to znaczy Memphis. Now, when that prediction was written, kiedy ta przepowiednia była pisana, Memphis was still the capital of Lower Egypt. Memphis był stolicą Dolnego Egiptu. But it's gone, and it's gone forever. Ale on zniknął i to na zawsze. The prediction was literally fulfilled to the very letter. A więc po prostu to wypełniło się do kropki, jakby to mówił. And so I would like to suggest to you I ja chciałbym zasugerować Państwu, that amazing discoveries że te cudowne odkrycia, are helping to confirm one pomagają potwierdzić the incredible writings of these Hebrew prophets. niesamowite, tak powiem, przepowiednie tego żydowskiego proroka. Listen to what this Egyptologist had to say about Memphis. Posłuchajcie, co, prawda, mówi jeden z egiptologów na temat Egiptu. Amelia Edwards, she wrote a book called 1000 Miles Up the Nile. Jest to Emilia Edwards, która napisała książkę 1000 mil w górę Nilu. I pisze: i to jest wszystko, co pozostało z Memphis, najstarsze z miast. Kilka sterт śmieci, kilkanaście rozbitych posągów i nazwa. Gdzie są te okazałe ruiny, które nawet w średniowieczu, rozrzucone po okolicy, szacuje się na pół dnia drogi w każdym kierunku? Trudno uwierzyć, że kiedyś w tym miejscu kwitło wielkie miasto i trudno rozumieć, jak to mogło się stać, aby zostało tak całkowicie wymazane. Very interesting. Bardzo interesujące. Now the story of the pyramids really begins here at Memphis. A tak naprawdę historia piramid rozpoczęła Memphis tutaj. It was not hard to find the burial complex of a city. Nie jest trudno znaleźć, prawda, taki kompleks, prawda, pogrzebowy, albo powiem cmentarza miasta. All the archaeologists had to do was to find the city. To, co archeolodzy muszą zrobić, to znaleźć miasto And then head west. i pójść na west, na zachód. Because the Egyptians always buried their dead to the west. Dlatego, że Egipcjanie wszystkich chowali zawsze na zachód. Towards the setting sun. Tam, gdzie słońce zachodzi. Now, west of Memphis is Saqqara. Na zachód od Kairu jest Saqqara. And the first pyramid structure ever built in Egypt. I tam została wybudowana pierwsza piramida, jakakolwiek została wybudowana. It's the step pyramid of King Zosa. To była piramida taka schodowa, króla Zosera. He was the first king of the third dynasty. To był król pierwszy, trzeciej dynastii. So this is the dynasty that ruled just before the dynasty that built the big pyramids. To jest dynastia, która trwała przed tą dynastią, która budowała potężne piramidy. Now Zosa, he was fortunate enough to have a genius for his vizier. Zosa miał szczęście, że miał takiego bardzo zdolnego inżyniera, który miał wizję. A man by the name of Imhotep. Który nazywał się Imhotep. He was a remarkable architect and engineer. On był niesamowitym inżynierem i architektem. Who designed and built this step pyramid that rises up in 6 stages. Który zaprojektował tą piramidę, która miała 6 stopni. Now prior to this, before this, zanim to, before King Zosa, zanim żył King Koza, pharaohs were built in what they call mastabas. Faraonowie byli chowani w to, co my nazywamy mestabos.
that were mud brick constructions over a burial shaft. To była konstrukcja, która zbudowana była z cegieł z gliny na grobie tego władcy. There's a some here at Saqqara. I tu widzimy pewne takie konstrukcje. So what Imhotep did A co Imhotep zrobił? Was to build a great big stone mastaba. To zrobił potężną taką kamienną mastabę Over the burial shaft. Nad grobem. And then on top of that he erected another 5 tiers. A nad grobem zbudował kolejnych 5 stopni. And he covered it all with beautiful white limestone. I on to pokrył wszystko pięknym takim białym wapiennym kamieniem. Now the most spectacular discovery of all time. Ale takim najpiękniejszym odkryciem, prawda, spektakularnym odkryciem wszechczasów. As far as ancient Egypt is concerned. Jeśli mówimy o tym starożytnym Egipcie. Was the discovery of Tutankhamun's tomb. To było odkrycie grobowca Tutenchamena. And I tell you, the wealth of this tomb literally staggered the world. Wiecie, i odkrycie tego grobowca po prostu wstrzymało oddech całego świata. I mean, even today on the west bank of the Nile, on the west of Cairo. Nawet dzisiaj, kiedy mówimy na temat, prawda, zachodniego brzegu tego Kairu, they have nearly finished the Grand Egyptian Museum. Tam prawie że zakończyli budowę nowego, prawda, muzeum egipskiego. And that museum is going to hold all 5,000 objects that came out of Tutankhamun's tomb. I te muzeum będzie gromadziło, będzie tam przechowywało 5000 różnych obiektów, które właśnie odkryto, prawda, wydobyto z tego grobowca Tutenchamena. Now I traveled from Luxor across the Nile River. Ja podróżowałem z Luxoru poprzez rzekę Nil over to the hot Valley of the Kings. Do tej gorącej Doliny Królów. And a more inhospitable place you won't find anywhere else on earth. Wiecie, to jest najbardziej niegościnne miejsce na świecie. The temperature is unbearably hot. Tam jest tak gorąco, że po prostu nie możecie znieść. And it was down here that they made this startling discovery of Tutankhamun's tomb. I tam odkryto największe odkrycie właśnie w Dolinie Królów. And you might remember, it was back in 1922. Może pamiętacie, w 1922 roku. When the archaeologist Howard Carter, archeolog Howard Carter, who was being financed by Lord Carnarvon from London, który był sponsorowany, finansowany przez Lorda Carnarvona, who in 1922 first discovered the tomb. On pierwszy odkrył tą właśnie grobowiec. Well, they dug away the rubble and they stones, and they came across a doorway into the tomb, into the corridor. Oni oczyścili, prawda, jakieś miejsce z pewnych śmieci i natrafili na drzwi. Now entering, they went down this long passageway and they came to the burial chamber door. I kiedy odkryli drzwi, okazał się tam korytarz, który prowadził do jakiegoś, prawda, pomieszczenia. And Carter chipped a small hole through it. I kiedy ten archeolog wydłubał, prawda, taką dziurkę, prawda, do kolejnego pomieszczenia. And with the light of a candle, he looked into the tomb chamber. I z latarką popatrzył się w środek, co tam się znajduje. And there was Lord Carnarvon beside him. I ten Lord Carnarvon był razem z nim. And for what seemed like an eternity, pardon me? What seemed a very long time. I wyglądało to, że to trwa bardzo długo. Lord Carnarvon couldn't contain himself any longer. Ten Lord nie mógł już więcej wytrzymać. So he said, Howard, what do you see? What do you see? I zapytał, Howard, co ty widzisz? Co ty widzisz? And Howard Carter said, many wonderful things. On powiedział wiele cudownych rzeczy. And I tell you what, that was about the understatement of the century. I to, co powiedział, to po prostu jest niesamowite na wszystkie czasy praktycznie. Because as their eyes accustomed to the light. Dlatego, że kiedy on się przyzwyczaił do ciemności, just about everything they looked upon had the appearance of gold. Na cokolwiek popatrzył, to wszystko było ze złota. Gold covered couches. Wszystko było pokryte złotem. Gold boxes. Wszystkie różnego rodzaju boksy, pudełka. Gold chests. Złote krzesła. The greatest find of buried treasures. Najbardziej kosztowne te skarby, które that modern man had ever seen. Które nowoczesny człowiek mógł kiedykolwiek zobaczyć. Now see, the first room, it was filled to overflowing. Wiecie, te pierwsze pomieszczenie było wypełnione. Tomb robbers had been in there. Pardon me? Tomb robbers had been in here. Wiecie, wasn't in there. They were in there. Złodzieje byli tam. And they had, pushed things about.
po prostu rozpychali pewne rzeczy, but maybe they were disturbed and they just went away, they didn't empty the tomb. ale przestraszyli się i uciekli stamtąd. But it was filled with objects of all sorts of description. Ale były tam rzeczy, prawda, nie do pisania, wiele różnych rzeczy. There standing guard beside the burial chamber I tam stały jakby straże, które pilnowały wejścia do kolejnego pomieszczenia. were these two life-size black and gold statues of the king. Gdzie były dwa posągi wielkości faraona, które, prawda, jakby pilnowały tego pomieszczenia. And beneath one of the couches, a poniżej jednego z tych siedzeń they found the throne chair znaleźli tron, takie krzesło, entirely overlaid with gold. które były pokryte kompletnie złotem. And on the back of the chair, a z tyłu tego krzesła you can see Mrs. Tutankhamun. Tutaj pani Tutankhamun jest. Giving Mr. Tutankhamun. Ona tutaj jest z mężem. Some very tender wifely affection. Która po prostu jakby pieści swojego męża. As all good wives do to their husband. Co każda dobra żona robi mężowi. And husbands, I hope that you do the same to your wife. Mam nadzieję, że mężowie robicie to samo swoim żonom. Yeah. Well, it was on February 18, 1922. Było to 18 lutego 22 roku. That Howard Carter entered the third chamber. Carter wszedł do trzeciego pomieszczenia. He bored another hole and he peered in. He looked in. On po prostu wszedł do tego pomieszczenia. And he realized that what they had seen so far was a mere nothing to what they were looking at now. I to powiedział tak, że to co widzi teraz, to jest niczym co do tej pory widział. For the whole chamber seemed to be filled with one large golden shrine. To co zobaczył, to było nic innego jak tylko złota, że tak powiem, sakrofag. I mean, it just filled the entire room. Wypełniał całe pomieszczenie. And then they found that it contained 4 shrines. I stwierdził później, że one zawierały 4 różne rodzaje, prawda, jakby grobów. And they were each fitting perfectly inside each other. I one pasowały jeden doskonale w drugim. And within the 4th, a w czwartym was this beautiful stone sarcophagus. Był kamienny sarkofag. And Tutankhamun's mummified remains there to this day. A tam właśnie spoczywał Tutankhamun i on to czyni do dzisiaj. But within this stone sarcophagus, ale w tym, prawda, sarkofagu, there were 3 coffins, each fitting perfectly inside the other. Były 3 trumny, które były wpasowane jedną w drugą. You know, I hear a lot about the cost of living. Wiecie, ja dużo wiem na temat kosztów życia. Prices going up all the time. Ceny rosną każdego dnia, prawda? Petrol going up. Benzyna drożeje. Food going up. Jedzenie. Everything going up. Wszystko drożeje. Almost every day you go somewhere and prices have gone up again. Wiecie, każdego dnia, kiedy idziecie do sklepu, coś zawsze drożeje. Let me tell you something else that's going up. Ja chcę wam powiedzieć, że też pewne inne rzeczy drożeją. The cost of dying. Koszt umierania. Is that so? Czy nie tak? Yes. O tak. If you get buried in a wooden coffin, gdybyście byli pogrzebani w takiej trumnie drewnianej, it's going to cost you a lot of money. Kosztuje to trochę pieniędzy, prawda? If you get buried in a steel coffin, gdybyście byli pogrzebani w stalowej trumnie, it's going to cost you a whole lot more. To by kosztowało o wiele więcej. But you imagine being buried in a bronze coffin. Ale wyobraźcie sobie, że jesteście pogrzebani w miedzianej trumnie. Bless your heart, I think you'd get such a fright at the price you'd sit up. Ja życzę wam wszystkiego najlepszego, ale nie wiem, ile by kosztowała taka cena, taka właśnie trumna. But you imagine being buried in a gold coffin. Ale wyobraźcie sobie być pochowany w złotej trumnie. And shaped in the very image of the king. Która jest uformowana do ciała osoby, która umiera. Beautifully carved on top. Przepięknie ozdobiona. Inlaid with colored glass and precious stone. Różnymi szkłem i drogocennymi kamieniami. Now, while each coffin was overlaid with gold, kiedy każda trumna była obłożona złotem, the third coffin, in which was the mummy, ta trzecia trumna, w której była mumia, was made of solid gold. Była uczyniona ze szczerego złota. It weighed over 110 kilos. Ważyła około 110 kg. Imagine what that's worth today. Wyobraźcie sobie, ile to kosztowało i kosztuje. Here's Howard Carter examining the 2 inner coffins.
Howard Carter właśnie teraz egzaminuje prawda, tą trzecią trumnę, and the one inside of solid gold. która była uczyniona z czystego złota. Just removing the lid was a job in itself. Wiecie, żeby podnieść wieko, to była sama w sobie praca ogromna do wykonania. But when they lifted the top of the solid gold sarcophagus, Ale kiedy podnieśli te wieko tego, prawda, tego grobu, they were looking at a man that hadn't been looked upon oni patrzyli na człowieka, na którego nie patrzono for 2,700 years. przez 2700 lat. Over his head was this beautiful death mask Na jego twarzy była taka maska pogrzebowa, made of solid beaten gold. która była uczyniona z szczerego złota, takiego kutego. A priceless treasure of elaborate beauty. To jest prawda, to po prostu rzecz, która wykonana jest bezcenna wartość tego. And amazing craftsmanship. I niesamowity, prawda, niesamowite rzemiosło jest pokazane, sztuka rzemiosła. Now in the Cairo Museum, W muzeum w Kairze they had 1,700 objects mają 1700 różnego rodzaju obiektów, out of a total of 5,000 objects z 5000 obiektów, that Howard Carter took out of the tomb. które Howard Carter wyciągnął albo wydobył z tego właśnie, z tego grobowca Tutenchamena. And as I said, once they finished the grand Egyptian Museum, I tak jak powiedziałem, kiedy oni skończą te muzeum w Kairze, all 5,000 will be on display. wszystkie te 5000 obiektów tam się znajdą. You know, every provision had been made for the afterlife of the king. Wszystkiego rodzaju potrzeby były zabezpieczone po śmierci dla tego, który tam jest w tym They grobie. had feathered fans to cool him. Tam była też, prawda, no jak to się nazywa, do wachlowania. Models of servants to serve him. Tam byli też, prawda, jego, prawda, słudzy, służące, które mieli służyć mu. Buried with him were statues of the gods. Tam były też pogrzebane różnego rodzaju statułki bogów. Anubis, the jackal god of burial. Ale mi? Anubis, the jackal god of burial. Dziuka, I don't know what Jackal. Jackal, what is jackal? Do you know what a jackal? No. Oh well. How about the cow from a cattle? Nie. A więc mowa jest o bogach, którzy Egipcjanie, prawda, którzy oni chwalili. Jest the gods, yeah? Jackal. Jackal. Shaka. That's the jackal. Shaka. Shaka. There you go. Yeah, the shaka, maybe, yeah. Yeah. Then there was this gold-covered canopic shrine. Były tam różne rodzaje sanktuaria ze złota zrobione. In here was the mummified remains of his bodily organs. Tam były, prawda, zmumifikowane, prawda, organy wewnętrzne faraona. You got around the outside the scorpion goddess Selket. Tam był też Bóg Skorpion. And it was, yes, it believed that she helped revive the dead. Oni wierzyli, że on po prostu ożywi tego umarłego. And introduced the dead of the deceased into the afterlife. I on po prostu zapozna go z życiem po śmierci. Inside there was an alabaster shrine. A wewnątrz były takie alabastrowe pojemniki. And inside that there were the 4 gold canopic shrines. A na górze były takie 4 z konopi, takie shrines. And in here they mummified the bodily organs. A na górze były właśnie te zmumifikowane organy ciała. And put them in there. I one wewnątrz tam były w tych pojemnikach. Now this was the greatest discovery of buried treasure ever found. To były największe odkrycia bogactwa, które były tam odkryto właśnie w tym grobowcu. I mean, have a look at this. He even had, where are we? Next one. Next one, yeah? They even had gold thongs. Nawet mieli takie złote blaczki. And his fingers and toenails had gold caps on them. I palce, prawda, końców palców miały takie nakładki złote. It was a vast quantity of gold treasure. Tam była niesamowita ilość złota. Well, after seeing with my own eyes something of the staggering wealth of Egypt, Kiedy ja widziałem te niesamowite bogactwo, prawda, Egiptu, I could appreciate ja byłem wdzięczny the tremendous conviction that Moses must have had i miałem takie przekonanie, które Mojżesz miał, to turn his back on that mighty empire. że się odwrócił od tego potężnego imperium. Because Moses was being groomed to be the next Pharaoh. Dlatego, że Mojżesz był wychowany, aby być następnym faraonem. Well, it says here in the biblical record, Ale Biblia nam mówi, że przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, aby go zawsze
zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Moses would rather suffer Mojżesz wolał cierpieć and throw in his lot i stracić to, with the truth of God, zamienić to na prawdę z Bogiem than to step up on the throne i ustąpić z tronu, of the mightiest empire on earth in his day. żeby być najpotężniejszym władcą w tym czasie na świecie. Now this is the old Cairo Museum. I to jest stare muzeum w Kairze. So let me show you something else about Egypt Pozwólcie, że Państwu coś pokażę z Egiptu jeszcze. that is so amazing, To jest takie niesamowite, so incredible, coś niespotykanego. that had I not witnessed it for myself, Że to nie jest tylko dla mnie takie, wiecie, zaskoczenie czy zdziwienie. I would hardly have believed this to be true. Dla mnie to było trudne aż do uwierzenia. Now when you visit the Cairo Museum, Kiedy odwiedziłem muzeum w Kairze, right out the front door przed drzwiami muzeum is a pond jest takie, wiecie, taki pąd, takie oczko. and they've got something growing there. I tutaj coś rośnie. What's that? Co to jest? Papirus? Papirus. That's right. Papyrus is growing there. To jest tam papirus właśnie. And I asked my guide, and look, why have they got this papyrus growing there? Zapytałem, dlaczego tutaj papirus rośnie. And he explained to me that this is how ancient Egypt got its wealth. I on mi powiedział, to jest właśnie dlaczego Egipt stał się potężnym i tak wielkim. Because when you go into the museums, you're just taken back by the amount of gold you see. I kiedy idziecie do muzeum, to cofa was, kiedy widzicie tą potężną ilość złota, która tam jest. The ancient Egyptians were the first people of the world to make paper. A starożytni Egipcjanie byli pierwszymi, którzy wyprodukowali papier. Now before that, Zanim to, economics and commerce and business, wiecie, ekonomia, biznes i wszystko się działo, all over the ancient world, wszystko w starożytnym świecie, was done using clay tablets. używali tabliczek glinianych. And this was very cumbersome. It wasn't easy to Wiecie, nie było to bardzo wygodne. So when the Egyptians made paper, Kiedy Egipcjanie zrobili papier, this was a revolution. to była rewolucja. This is like the age of the internet, To jest tuż jak ten czas internetu dzisiaj. or the smartphone. Albo smartfonu, prawda? It was just a major revolution in business and commerce. Wiecie, to jest niesamowita rewolucja w biznesie i po prostu prowadzeniu różnego rodzaju transakcji. And every kingdom in the ancient world I wszystkie królestwa całego świata was lining up at the doors były w kolejce do Egiptu, to buy Egyptian paper. aby kupić egipski papier. And so they became tremendously wealthy. I oni stali się niesamowicie bogaci ze względu na to. And the museum has placed it right out in front I on jest umieszczony właśnie na samym przodzie muzeum, to let tourists and visitors of Egypt see where the ancient wealth came from. aby pokazać ludziom i turystom, skąd się wziął bogactwo Egiptu. We had a demonstration of how they made it. My mamy tu demonstrację, jak oni to robią. They'd skin the reeds and soak them. Oni po prostu zdzierają skórę z tego prawda, drewna i po prostu moczą je w wodzie. They laid them out flat, crisscrossed them and then pressed them together. I oni później, prawda, tam rozkładają go, ściskają razem. And when it dried, I kiedy to wyschnie, it became the best paper of the world. staje się najlepszym papierem na świecie. I mean, it's still surviving today. They pull them out. I to przetrwało do dzisiaj niektóre, prawda, fragmenty tego. Now, the interesting thing is that there were millions of these papyrus reeds growing all over the River Nile. Wiecie, co jest interesujące, to papirus rósł w milionowych ilościach wokół Egiptu. All around the waterways of Egypt. Wszędzie, gdzie woda była w Egipcie. But today, A dzisiaj you can travel from one end of the Nile in Egypt możecie podróżować z jednego końca Nilu w Egipcie to the other end of the Nile in Egypt, do drugiego końca Nilu Egiptu and you won't find a single blade of papyrus anywhere, i nie znajdziecie jednej gałązki, prawda, rosnącej, prawda, papierusu. except where it's been imported, Z wyjątkiem tam, gdzie zostało to zaszczepione, such as in the Pharaonic village, tak jak w tej wsi, gdzie pokazują, jak żyli kiedyś starożytni Egipcjanie. to show tourists what it used to be like.
on the River Nile. Żeby pokazać, jak to wyglądało kiedyś, prawda, w starożytności nad Nilem. And this is the Pharaonic village. To jest właśnie ta wieś, prawda, taka no, pokazująca życie starożytnego Egiptu. And when I went inside, they had a papyrus boat. I tam, kiedy wszedł do środka, tam jest łódź, która została zrobiona z papirusu. The Egyptians, they had very little wood. Wiecie, Egipcjanie bardzo mają mało drzewa. So they made boats out of papyrus. A więc oni robili łodzie z papirusu. And outside the Pharaonic village, it was a model A więc na przynajmniej tej wsi był model takiej łodzi. of 4 Hyadals papyrus boat Ra 1. To była łódź, którą, prawda, kiedyś, prawda, przepływano Atlantyk. Does anyone remember the name 4 Hyadal Czy pamiętacie Państwo taką wyprawę Fohai and his Ra expeditions? Ra Expedition. To była, Yeah. przepraszam, to była ekspedycja, która próbowali na tej łodzie przedostać się na drugą oceanu. See, what he was trying to prove To, co oni chcieli udowodnić, was that the ancient Americas, in South America, że ci starożytni Amerykanie, ci z południa Ameryki, got a lot of their culture from ancient Egypt. że oni zapożyczyli trochę tej kultury z egipskiej kultury. Because there's more pyramids in South America than there is in Egypt. Dlatego, że jest więcej piramid w południej Ameryce niż w Egipcie. But in South America they use them as places of worship. In Egypt they're tombs. Dlatego, ale jest różnica, że w Ameryce oni uważają to jako miejsca modlitwy, a w Egipcie jako, prawda, grobowce. So to prove his thesis, A więc, aby udowodnić swoje racje, he was going to make a papyrus boat a więc oni zrobili taką łódź z papirusu and sail it from Egypt to South America i płynęli z Egiptu do południa Ameryki. to demonstrate the ancient Americas could have got their culture from ancient Egypt. Żeby udowodnić, że południowi Amerykanie zaprosili z kultury egipskiej to, co mieli w przeszłości. So while he built the papyrus boat in Egypt, Kiedy budowali tą łódź w Egipcie, he had to get 500 bales of papyrus oni mieli 500 bali papirusu, shipped in from Ethiopia które sprowadzili z Etiopii, because there's no papyrus at all in Egypt. dlatego że wcale nie ma papirusów w Egipcie. Now it reminded me of a statement that Isaiah the prophet once made. To przypomina mi stwierdzenie, które uczynił Izajasz prorok. It's a prophecy of judgment upon Egypt. Tam jest wypowiedziany wyrok dla Egiptu, Back in the 8th century before Christ. który powiedziany zostało 8 wieków przed Chrystusem. Listen to what it says. Posłuchajcie Państwo, co one mówi. Zniknie wszystko, to znaczy papirus, sitowie na brzegach Nilu i wszystkie zasiewy nad Nilem uschną, zostaną rozwiane i nie będzie ich. Now it talks about everything sown by the River Nile. Powiedziane jest tutaj, że zniknie wszystko, co jest na brzegiem Nilu. And some of the translations mention what was sown on the River Nile in particular was the papyrus. I niektóre tłumaczenia mówią właśnie to, co zniknie, to właśnie papirus. Because of all cultivated crops in Egypt. Dlatego, że tym największym, prawda, uprawianą rośliną w Egipcie, The papyrus was the most important. papirus był najważniejszą rzeczą. That's where they got their money from. I właśnie na tym oni robili pieniądze. And when the prophet said that statement, Kiedy prorok mówił te stwierdzenie, and possibly directly talking about the papyrus, mówił na temat papirusu. Bezpośrednio. it would seem as stupid and ridiculous To wyglądało, że to jest najgłupsze i niepoważne. if I was to say to you today Gdybym ja wam powiedział dzisiaj, that all the rice is going to die out and be extinct in Asia. gdybym wam powiedział, że wszystek ryż z Azji będzie po prostu wyeliminowany i nie będzie go. And I've been to Asia, Ja byłem w Azji and about every square foot is a rice field. i praktycznie każdy kawałek ziemi jest wykorzystany, aby tam właśnie produkować ryż, aby rosło tam. The papyrus reeds were the great natural resource of Egypt. Papirus to był takim naturalnym, prawda, produktem Egiptu. They traded their paper for gold Oni zamieniali go na złoto and other commodities all around the ancient world. i na wszystkie inne rzeczy, które były w wczesnym świecie w starożytnym, prawda, używane. Now listen what 4 Hyadal had to say about the papyrus in Egypt. Zobaczcie Państwo, co jeden z uczonych mówi na temat właśnie tego wydarzenia. Faraon leży w grobie w łodzi z trzciny papirusa, namalowanych na kamiennych ściankach, kamień i trzciny, kamień na pustyni i trzcina nad brzegami Nilu. Kamień i papirusowe stroiki były
darem natury dla narodów z nad Nilu. Kamień został przetransportowany na papirusie i łódź i papirus zostały uwieńczone w kamieniu. Kwiat papirusa pojawia się ciągle w sztuce starożytnego Egiptu. Był on symbolem narodowego górnego Egiptu, ale to było dawno temu. No. Papirus nie rośnie dzisiaj w Egipcie. Jest mnóstwo kamieni. Jeśli chce zbudować piramidę, ale nie ma na tyle papirusu, aby zbudować pływającą zabawkę. Papirus zniknął z Egiptu, nikt nie wiedział dlaczego. Bogowie zabrali z powrotem jeden ze swoich najstarszych dawów, tak jakoby był on po prostu wyciągnięty z korzeniami. Isn't that interesting? Czy nie jest to interesujące? You can travel from one end of the Nile to the other in Egypt today, Możecie podróżować z jednego końca Nilu do drugiego. and the papyrus reed, which grew so prolifically, I papirus, który rósł tak bardzo, wiecie, no wszędzie praktycznie. it was ancient Egypt's greatest natural resource, W starożytnym Egipcie było to największe naturalne źródło. virtually extinct today. Po prostu dzisiaj nie istnieje. Yet further up the Nile, Wysoko nad Nilem, you can go up to Uganda on the Nile, kiedy pojedziecie do Ugandy, and the papyrus grows in great abundance, w tamtym rejonie papirus rośnie bardzo o wiele tego but jest. not along the Nile in Egypt. Ale nie nad Nilem w Egipcie. Now these photographs I took in the Pharaonic village. Tą fotografię zrobiłem właśnie na obrzeżu tej wioski. And you can see some papyrus there. I tu widzicie trochę papirusa. So I asked my guide, does this grow naturally right here in the... Zapytałem mojego przewodnika, czy ten papirus rośnie tu naturalnie. No. It dies out all the time. Nie, on po prostu umiera ciągle. And they keep on importing it from further up the Nile. Oni go importują, prawda, z górnego gdzieś tam Nilu. And planting it here in the Pharaonic village. I oni go tutaj, prawda, pflancują, prawda, przed tą wioską. To show tourists what it used to be like. Aby pokazać turystom, jak to wyglądało kiedyś. Now listen to what Victor Hand, who wrote a book on the plants of ancient Egypt. Posłuchajmy, co mówi pewien pan, który nazywa się Victor Hand, który mówi na temat uprawy właśnie tej rośliny. To bardzo niezwykłe, że papirus całkiem wyginął w Egipcie. Incredible. Niesamowite. Let me share just one or two more amazing predictions concerning Egypt. Posłuchajcie Państwo o jeszcze kilku innych przepowiedniach na temat Egiptu. When the Hebrew prophets like Isaiah and Ezekiel lived, Kiedy prorok Ezekiel żył, Egypt was then so old Egipt już był tak stary wtedy, that she boasted a longer line of kings than any other nation on the earth. Że miał już najdłuższą linię królów kiedykolwiek żyło na ziemi. Now to Ezekiel, Za Ezekiela, the settling of Egypt mieszkanie w Egipcie was as ancient as the beginning of the Christian religion is to us. było tak stare jak dla nas, prawda, chrześcijaństwo. The prophets of his day, Prorok w tym czasie, back in 600 BC, 6 wieków przed Chrystusem, knew Egypt as the granary of the world. znał Egipt jako, prawda, spichlerz narodów. No, it was eminent in science, Był potężny. in the arts, Również też w artyzmie, in luxury and magnificence. w przyjemnościach, w wielkości. It was a leader of knowledge and civilization. To był przywódca albo taki lider, prawda, wiedzy, knowledge i cywilizacji. She had the unity, On był pojednany, the repose, the grandeur. She had the calm majesty On był taki, wiecie, dostojny, of conscious power był potężny. and the grandeur of great age. I wiecie, on miał powagę w tym okresie czasu. Her future looked bright and prosperous. Jego przyszłość wyglądała bardzo prosperująca i bardzo jasna. Nevertheless, Tak czy inaczej. at a time when all other men I kiedy starsi ludzie would have predicted for her practically unending prosperity, mogli przewidzieć dla Egiptu niekończącą się historię takiego dobrobytu, the prophet Ezekiel prorok Ezekiel wrote down the words of his God. napisał proroctwo, które mu Bóg podyktował.
Ręką cudzoziemców spustoszę kraj i wszystko, co go wypełnia. Ja, Pan, to powiedziałem i książąt z ziemi egipskiej już nie będzie. Now, of all statements of the Bible Ze wszystkich takich stwierdzeń, cytatów Biblii, that relate to ancient Egypt, które dotyczą starożytnego Egiptu, this is the one that astounds me the most. to mnie zastanawia najbardziej. The prophet had the boldness to declare Wiecie, ten prorok miał odwagę powiedzieć, that no native prince że żaden książę z narodu egipskiego would ever again nigdy więcej sit on the throne of Egypt. nie będzie siedział na tronie Egiptu. Now, this is a nation that has had the longest line of kings, a longer line of kings than any other nation in the world. Wiecie, to było państwo, to było królestwo, mocarstwo, które była najdłuższa linia królów na całym świecie. Now, although Egypt, as I said, has boasted the longest line of kings of any nation, I tak jak powiedziałem, kiedy Egipt miał tą najdłuższą linię królów na świecie, for the last 2,350 years, przez 2350 lat, every king każdy król, that has sat on the throne of Egypt który siedział na tronie Egiptu, has been a foreigner. był obcym. Even to the last king, who was King Farouk, Nawet ostatni ksiądz faraon Keruk, he was of Albanian descent. on był, prawda, potomkiem z narodu albańskiego. Shortly after Ezekiel spoke this prediction, Niedługo po tym, jak Ezekiel wypowiedział to proroctwo, the Babylonians conquered Egypt. Babilończycy pokonali Egipt. Then the Persians conquered Egypt. Później Persja pokonała Egipt. Then the Romans conquered Egypt. Później Rzym pokonał Egipt. Then the Muslims conquered Egypt. Później muzułmanie pokonali Then Egipt. the British conquered Egypt. I Anglicy. And then the Arabs. I Araby znowu. And every king I has been każdy a król foreigner był obcym królem. for 2,000 years. Przez 2004 Ever lat. since Ezekiel spoke that prophecy. Od momentu, kiedy prorok Ezekiel mówił na temat tego proroctwa. As the British Museum had this to say. I tak właśnie też rozdaje brytyjskie muzeum. Nerabo II panował od 360 roku do 343 przed Chrystusem, był ostatnim z rodzinnych władców Egiptu. Jego panowanie zostało zakończone przez drugą perską okupację Egiptu i mówi się, że udał się na wygnanie do Etiopii. So there it is from the British Museum. The last native king I to jest sprawozdanie z brytyjskiego muzeum, że ostatnim królem Egiptu was back in the 4th century before Christ. to był 4 wieki przed Chrystusem. The prophet said, Prorok powiedział, there will be no more a prince of the land of Egypt. że nie będzie więcej książąt z ziemi egipskiej. And you don't even have to be a believer to accept that. I nie musicie być nawet wierzącymi, żeby to zaakceptować. Doesn't bother me whether you believe the Bible or not. Mnie to nie obchodzi, czy po prostu nie jest ważne, czy wierzycie w Biblii, czy nie. Because a fact is a fact. Ale fakt jest faktem. There has been no native kings. Nie było więcej króla z narodu egipskiego. Going back to Ezekiel's prediction. Kiedy mówimy na temat proroctwa Ezekiela. And that's what I like about the Bible prophecy. I to, co lubię, kocham na temat proroctwa biblijnego. It doesn't matter whether you have faith or not. Nieważne, czy ty wierzysz, czy nie. Because a fact is a fact. Dlatego, że fakty są faktami. And the fact is the prophet got it right. A fakt jest taki, że prorok ma rację. Well, how did he know the history of the future of Egypt? Skąd on wiedział, że tak będzie? I find that quite astounding. Ja to znajduję bardzo niesamowite te stwierdzenie. Prophet went on to say, Również powiedział, będzie ono najmniejsze z królestw, nie będzie się wynosiło nad narody, pomniejsze ich, aby nie rządzili narodami. so there were foreign invasions of Egypt, A więc była taka obca inwazja na Egipt and with each foreign invasion, i z każda z tych obcych inwazji Egypt fell lower and lower, i Egipt upadał niżej i niżej. until it was reduced and became a lowly kingdom. I aż został tak zniszczony, że został takim porządnym, małym krajem. I went walking around some of the villages. This is the markets. Ja chodziłem po pewnych wioskach, po pewnych miejscach, to jest właśnie rynek. Here some ladies using their head. Tutaj kobiety używają swojej głowy. Walk down a street, you could smell the smell of fresh bread. Wiecie, idąc po ulicy możecie czuć zapach świeżego pieczywa. Well, I don't think I want to buy that loaf right there. Ale ja nie myślę, że kupiłbym właśnie to pieczywo. Then I noticed the butchers bringing the meat to town. Ale kiedy prawda, ten rzeźnik przywozi mięso do miasta, Here's another delivery of meat to some establishment. a tu jest inny dowóz właśnie tego towaru do miasta.
Donkeys are kind of like the, I would say the Australian ute. I don't know what you use here in Poland, but Prawda, te osły w Egipcie służą, prawda, spełniają rolę takich pick-upów w Polsce. Wszystko przewożą. we took this photo out of the bus window. Wyobraźcie sobie właśnie, zrobiłem fotografię temu człowiekowi. The great big heavy water pump on the back. On dźwiga ten osiołek na plecach swoich taką potężną, ciężką pompę wodną. But they don't complain, they love working. Ale on nie ma pretensji, on po prostu pracuje. Every now and again they get some time off and the kids play with them. Każdego razu, kiedy widziałem, to dzieci się bawiły z nimi. But many of those kids live in extreme poverty. Ale wiele z tych dzieci żyje naprawdę w nędzy. Now the sun may have set on Egypt's past glory. Może słońce nam może opowiedzieć, prawda, o tej przeszłej chwale. But the glory of the old book of books Ale chwale ksiąg, still shines która świeci in all of its brilliance w tych wszystkich przepięknych sprawach. to our modern age. I to przebija się do naszego nowoczesnego czasu. The amazing predictions of biblical prophets Niesamowite przepowiednie biblijnych proroków, have stood the test of time. one przetrwały czas. Their words have come true Słowa są prawdą in every detail. w każdym detalu. The evidence of archaeology Ewidencje, dowody archeologiczne over the last 150 years, przez ostatnie 150 lat, right across the Bible lands of the Middle East, które są zbierane przez ten kraj biblijny, has demonstrated time and time again mówią raz po raz, that the history and the predictions że historia i przepowiednie of that old book of books tej starej księgi ksiąg, are indeed trustworthy one są wiarygodne and reliable. i możemy na nich polegać. As this scholar said, Tak jak ten uczony mówi, archeologia potwierdza znaczenie historyczności zapisu biblijnego. now I want you to notice the words of Werner Keller. Ja chciałbym, żebyście założyli słowo Wynakela. He was a skeptical New York journalist To był taki sceptyczny, nowojorski, prawda, dziennikarz, who went to the Middle East który pojechał do Bliskiego Wschodu, prawda? to examine some of these discoveries. Aby przeegzaminować, sprawdzić pewne odkrycia. When he returned, Kiedy wrócił, he wrote a book. napisał książkę. It's called The Bible as History. Napisał książkę Biblia jako historia. This is what he said. I to, co on powiedział, te odkrycia zawierające dech w piersiach, których istota jest niemożliwa od razu do uchwycenia, zmusza nas do rewizji poglądów na temat Biblii. Wiele wydarzeń, które wcześniej traktowano jako opowieści pobożnych, musi teraz być uznane za fakty historyczne. And people sometimes ask me, I ludzie czasami pytają mnie, Mark, what do you think is the greatest contribution of biblical archaeology to our world? powiedz mi, jaka jest największa korzyść, albo taka korzyść biblijnej archeologii dzisiaj dla świata? I think there are two major contributions that stand out. Ja myślę, że są dwie takie korzyści największe. Firstly, archaeology has helped to restore history. Po pierwsze, archeologia pozwala odbudować historię. And secondly, A po drugie, archaeology has helped to restore archeologia pozwala odbudować the credibility of the Bible stories. credibility, to znaczy wiarygodność Biblii. And this is best illustrated in the life and experience of perhaps the world's greatest archaeologist. I to jest, można powiedzieć, że to jest jakby pokazane w to, co mówi ten największy archeolog wszechczasów. W.F. Albright, he died in 1971. Mr. Albright, który umarł już. This is what he said. I to, co on powiedział. W 1960 roku odkrycie po odkryciu ustaliły dokładność niezliczonych szczegółów i przyniosły wzrost uznania wartości Biblii jako źródła historii. Then in 1958, listen to what he wrote. A w 1958 powiedział tak: musimy powrócić ponownie do Biblii i wyciągnąć nową siłę ze źródeł wiary judeo-chrześcijańskiej. W 1958 roku dalej mówi: dla wszystkich, którzy wierzą w wieczną wartość Starego i Nowego Testamentu, jest oczywiste, że Bóg przygotowuje drogę do odrodzenia chrześcijaństwa, podstawy przez oświecenie wiarę w Jego Słowo. So I think the personal experience of this great archaeologist Ja myślę, że osobiste doświadczenie tego wielkiego archeologa is a powerful testimony jest takim mocnym oświadczeniem in favor of the trustworthiness
na korzyść wiarygodności and the historical accuracy i historycznej dokładności of a book we call księgi, którą my nazywamy the Bible. Biblią. He began with a very biased and skeptical attitude. On rozpoczął badania z takim, wiecie, bardzo sceptycznym podejściem. But then he was honest enough to consider the evidence. Ale w końcu był na tyle uczciwy, że po prostu przyznał po prostu tym dowodom rację. He carefully weighed the evidence in his mind. On bardzo ostrożnie rozważał, prawda, dowody w swoim umyśle. And then as discovery after discovery was made, I odkrycie za odkryciem, które dokonywane były, his heart and mind warmed towards the scriptures. jego serce i umysł po prostu zbliżało się bardzo przyjaźnie do tego, co mówi Słowo Boże. As evidence after evidence came to light, Jak dowody za dowodem przychodziły na światło dzienne, that ensured the Bible's accuracy and authority. które pokazywały prawdziwość i dokładność Biblii. The journalist Werner Keller then concluded, Pewien, prawda, dziennikarz Wankela mówi: wielkie masy autentycznych i dobrze udokumentowanych dowodów uderzają jak młotkiem w moim mózgu to jedno zdanie, a jednak Biblia jest prawdziwa. just like Werner Keller, I too have traveled through the Middle East several times. Wiecie, no jak Wankela, ja podróżowałem przez Bliski Wschód wiele razy. I too have examined the overwhelming mass of evidence, Ja też egzaminowałem, przeglądałem te niesamowite masy dowodów. and I've had to come to one simple conclusion. Ja doszedłem do takiej jednej prostej konkluzji. You can trust the Bible. Możesz ufać Biblii. The same thought kept hammering on my brain. Wiecie, tak samo uderza w moją głowę. The Bible is right Że after all. Biblia ma rację w końcu. It is the book of all books. To jest księga wszystkich ksiąg. And I suggest to you, it is vitally relevant for the time in which we live. I ja sugeruję wam, że ona jest warta studiowania i zaufania. It's an amazing book. Jest to niesamowita, cudowna księga. And it's wonderfully simple. Jest po prostu cudowna, And prosta. it's simply wonderful. I po prostu jest cudowna. I want to thank you for being a wonderful audience. Ja chciałem podziękować wam, żeście byli cudowną po prostu publicznością. And so from the people of Egypt I od ludzi z Egiptu. and from me. I ode mnie. Thank you for being a good audience. Dziękuję, żeście byli dobrą publicznością. You've been patient while he has been interrupting me. Byliście bardzo cierpliwi, kiedy ja im przeszkadzałem. Or I've been interrupting you. No, it's alright. We look forward to seeing you again. Come and tell us when our next meeting is. Tak, czekamy na to, żeby się znowu spotkać kolejnym razem, ale też zapraszamy, prawda, nie wiem, żeby